Cześć. Dobry. Dzień dobry. A zmieniam zasady. Tak? Przywitam się znów. No dobrze, dobrze. Jakby? Dobrze, słuchajcie, mamy następnego gościa. Cześć. Krzysztof, cześć. Cześć. Jak macie na imię? Może zapamiętam. Zosia, cześć. Zosia. Cześć, Zosia. Ida. Cześć, Ida. Maja. Cześć, Maja. Dzień dobry. Krysia. Cześć, Krysia. Cześć. Czesiu. Czesio, cześć. Zapraszam gościa tutaj na środek, naprzeciwko dzieci. Naprzeciwko naszych dziennikarzy. Moi drodzy, mamy naszego gościa i zadajemy mu pytania, na które może odpowiedzieć tylko tak lub nie. Tylko pamiętajcie, żeby pytać po kolei. Jakby jedna osoba się zgłasza i mówi i następna potem. Nie wszyscy naraz, dobra? Jak myślicie, słuchajcie, kim ten gość jest? Zosia, Czy pana praca jest trudna? Tak. Czesio. Czy pan bardzo lubi swoją pracę? Tak. Czy pani praca jest związana z dziećmi? Też. O, czyli pani jest chyba niańką. I tak, i nie. Czy pani zajmuje się baletem? Nie. Czy pana praca to rolnik? Nie. Czy pana praca jest związana z czymś, co lubi pan robić? Tak. Tak. Tak jest. Uważa pani, że pomaga pani państwu wykonać swoją pracę? Tak. Czy pan kiedyś zanurkował? Nie. Jak myślicie, co to jeszcze może być? Czy pan kiedyś stworzył bardzo wysoki dom? Tak. Czy pani jest mamą? Tak. Czy pana praca to ochroniarz? Tak. Gdzie ja mogę pracować? W urzędzie? Tak. Czy pana praca to turbanista? Tak. Krysia, co ty mówiłaś tam? Dziennikarka. Tak. Czy pani praca to pomaganie bezdomnym? Tak. Czy jest pan farmerem? Przepraszam, kim? Czy jest pan rolnikiem? Czy farmerem? Tak. Czy jest pan nauczycielem? Tak. Podejdź do mnie. Kurczę, piona. Naprawdę. A co to znaczy pomaga bezdomnym? Jak się Że na pomaga? przykład jeśli ktoś jest zagubiony i nie ma domu, to można zabrać tą osobę do siebie i dać jej dom. Tak jest. A wiesz, dlaczego ludzie nie mają domu? Bo nie mają pieniędzy. A dlaczego ludzie nie mają pieniędzy? No bo na przykład nie znaleźli sobie dobrej pracy albo... To wy bardzo dużo wiecie na ten temat. To właściwie moglibyście ze mną pracować. Mój dziadek już za to nie pracuje, ale moja babcia pracuje i mają dom. A czego pan uczy? Sztuki. A pan nie wygląda na no W ogóle, nie? A jak wygląda nauczyciel akademicki? Teraz ja wam zadam pytania. Moim zdaniem taki nauczyciel akademicki powinien wyglądać czarny melonik, krawat czarny, spodnie takie Na kant takie, czarne, takie i buty, czarne buty. Co to jest akademia? Co wam się kojarzy z tym słowem? Akademia. Bardzo dużo dzieci się uczą. Ale dobrze odpowiedziałaś, wspaniale. A co, waszym zdaniem, co to znaczy duże dzieci? Czyli takie na przykład, które mają 30 lat. Okej. Czad. Ile ma pan lat? O, widzisz, krótkie pytanie. 43. Jest pan o rok starszy od mojej mamy i od mojego taty. A wygląda pan na 30. Ale bardzo ci dziękuję. A czy było kiedyś tak, że jakieś pan łapał gang złodziei? Złodziejami zajmuje się policja. A ja nigdy nie byłem policjantem. Ja zajmowałem się różnymi innymi rodzajami zagrożeń.
Jaka akcja była pierwsza pana? O, pierwsza poważna akcja to było jeszcze w 90-tych latach, jak musiałem oswobodzić jedną z ambasad w Warszawie, ponieważ została zajęta przez ludzi, którzy nie powinni w tej ambasadzie przebywać. Ile pan zarabia miesięcznie? Pomidor. Ile? Mogę powiedzieć, że mało zarabiam. A ile pomidorów? 1 pomidor. W jeden miesiąc zarabiam około 4 tysięcy. O kurde. Udaje mi się przeżyć od pierwszego do pierwszego, więc jest to dobry zawód. Co pan je na śniadanie, bo przecież tylko pan zarabia pomidory. Słuchaj, na pewno nie jem na śniadanie pomidorów, bo wtedy bym nie miał nic. Czy pani praca jest trudna? A jak myślicie, wasze mamy mają ciężko czasami? Tak. No właśnie. Tak naprawdę zawód mamy to jest wiele zawodów w jednym. Jestem mamą, jestem sprzątaczką, jestem kucharką, jestem nianią. Taki zawód, wielu zawodów. Pani urodziła to dziecko, więc nie jest niańką. Gdyby nie było mam, to by nie było innych ludzi. Czy pan lubi swoją pracę? Uwielbiam. Mogę ci nawet powiedzieć dlaczego. Bardzo lubię swoją pracę i codziennie mam wrażenie, że ta praca jest inna, bo o tylu rzeczach można rozmawiać i tyle rzeczy można tam projektować i każdego dnia można wymyślać nowe rzeczy, które można tam robić. To jest bardzo, bardzo interesujące. Codziennie rano mam nadzieję, że coś mnie zaskoczy i będę się znowu czegoś nowego nauczyć. Na przykład dzisiaj zaskoczyliście mnie wy, że się tutaj pojawiliście i możemy się spotkać. Wszystko lubię w mojej pracy. Właśnie to, że nie mam poczucia, że pracuję. I właściwie życzę każdemu, kto idzie do swojego miejsca pracy i nie liczy godzin i może robić to, co robi. I właściwie 7 dni w tygodniu nie czuje się zmęczony. Co panu najbardziej sprawia przyjemność w tej pracy? Jak coś wychodzi i jak widzę na przykład, że ludzie robią coś, co wiele osób uważa za dziwne, dziwaczne, trudne i potem to wychodzi na przykład i wszyscy się spotykają i się wiesz, z tego cieszą tak naprawdę. A ja na przykład narysuję, coś namaluję, a później to całe zachlapię specjalnie farbą i wtedy będzie taka praca artystyczna. Dlaczego pan wybrał tą pracę? Wybrałem tę pracę dlatego, że bardzo lubiłem bawić się klockami Lego. To mnie tak bardzo fascynowało, a moja mama projektuje kopalnie i ona opowiadała mi, w jaki sposób się projektuje takie duże budynki, duże zakłady przemysłowe, więc Lego nałożyło mi się z zawodem mamy. Jak byłam w waszym wieku, też zawsze bawiłam się lalkami, wózkami. Ja zawsze lubiłam zajmowanie się domem. Pranie, sprzątanie, gotowanie, opiekę nad dziećmi. Zawsze chciałam być mamą. Od dziecka marzyłam, żeby być dziennikarzem. Możemy pomóc bardzo wielu osobom, pisząc artykuły, że na przykład jakieś dziecko potrzebuje pieniążków na operację, że zbieramy. Od dziecka lubiłem dbać o innych. A jak ktoś zajmuje się bezpieczeństwem, to oznacza, że musi dbać o innych, żeby innym się krzywda nie działa. I jakoś taką odkryłem powołanie w sobie, żeby się tym zajmować. Jaką inną pracę pan wybrał od rolnika? Chyba żadnej, chyba chciałbym być rolnikiem. Ta praca sama mnie wybrała. Tak pewnego dnia po prostu. Dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, a teraz powiedzcie mi, gdybyście mieli przyjrzeć się Pawłowi właśnie i temu wszystkiemu, co nam powiedział do tej pory i cechom, jakie ma, to gdybyście mieli nadać mu cechy jakiegoś zwierzęcia, to jak myślicie, jakie to by było zwierzę? Moim zdaniem to najbardziej by chyba do pana Pawła pasował chyba jakiś sokół albo jastrząb. Ptaki, które wysoko latają, mają świetny wzrok i to mi się też kojarzy z taką orientacją w terenie. To ja bym dała bóbra. Bobry ciężko pracują, bo robią tamę. Dużo muszą się napracować. I urbanista moim zdaniem też dużo pracuje. Faktycznie budowanie tamy i jakby takie na przykład zarządzanie jakąś wodą, żeby ona się nie rozlewała po terenie, to jest takie bardzo bliskie mi skojarzenie. Kangur. Kangur? Dlaczego? Nosi w torbie swoje małe dziecko. Kangur mi się podobał, niesamowicie. Tygrys. Podejdź. Ida? Kameleon. Kameleon?
Dlaczego? Bo pan uczy sztuki, a sztuka mi się kojarzy z kolorami, a kameleon właśnie potrafi zmieniać kolory i się dopasować do otoczenia. Kameleon w jakimś sensie wygrywa, bo to jest bardziej natura. Że musisz się na przykład pracując w moim zawodzie, musisz się dopasowywać do różnych kategorii i jakby zmieniać kolory, ale nie po to, żeby udawać kogoś innego, tylko żeby potem jakby pomóc tym wszystkim osobom, które się znalazły w takiej sytuacji, że nie potrafią być kameleonem. Jakim zwierzęciem byłby dla was pan Tomek? Ja nie powiem. Dlaczego? Bo nie. Dobra, szanujemy to. Zosia... Wilk. Wilk? Dlaczego? No bo też wszystkiego strzeże, ale w nocy tylko, że... Też wilka, ale dlatego, że mi się wydaje, że wilki są dosyć odważne. Uwaga, wyświetlam swoją tapetę. Widać? Ale prawdziwy? Ale trochę się wilk. Ale to pan Jest. Ale pan zrobił. To jest czarny wilk. Albo pszczoła, albo indyk. I pszczoła dlatego, że właśnie też jest pracowita, a indyk dlatego, że takie typowe wiejskie zwierzę, jakoś tak. Jakim zwierzęciem byłaby pani Joasia? Wróbel, no bo mi się tak skojarzyło z ptasim radiem. No bo też tam są różne informacje, więc wróbel. Lew, dlatego że jak pani broni tych słabszych, tak samo jak lew broni swoje stado. Super. Ja narysuję słonia, dlatego że mi się skojarzyło z bajką, co mój brat ogląda, Słoń Beniami. Bo ten słoń Beniami bardzo dużo pomaga, więc słonia narysuję. Chodźcie, słuchajcie, usiądźmy sobie w okręgu, żebyśmy się tutaj nie gnieździli, tak? Chodźcie. Siadamy w kółku. Słuchajcie, wy wybieraliście, jakim zwierzęciem będą te osoby, a ja pomogę wam i rzeczywiście uszyję kostiumy na podstawie tego, co wyście wymyślili, więc wszystko się zgadza. Tylko teraz musimy jeszcze wspólnie chwilę popracować, żebyśmy sobie wybrali też jaki kolor tkaniny, na przykład na jaki kostium, żebyśmy to zrobili razem, dobra? Z kim spotykaliśmy się po raz pierwszy? Z urbanistą. Co mu się najbardziej podobało? Bóbr i sokół. Bóbr i Tak? sokół. No bobra to ta. A na sokoła to bardziej ta. Nie, na sokoła to taka żółte. Nie, bo to niebieskie. O, może być? Mama. I jej się co najbardziej podobało? Chyba kangur, co? Z tego, co pamiętam. Tak? Jak pani wybierze? To raczej mnie się wydaje bardziej fajniejsze, że jest bardziej ciemniejsze. Potem był nauczyciel akademicki. Kto jest za kameleonem? Bo kameleon ma tak na grzbiecie takie właśnie, kolce. Potem był ochroniarz. Dobra. Wilk. No to wilk, na stówę wilk. I po prostu zrobić jakieś takie krótkie jakby strączki, taką krótką sierść i to poprzyklejać. Kto jest za indykiem? Większość? Kto jest za wroną? Są takie czapki na imprezy. No, że jest taka gumka i się zakłada, takie jakby stożki i można pomalować to na czarno i tu założyć jako dzióbkę. Ale nie wiem, czy A kto jest za lisem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, jest to machaj. No super. Dobre to jest. Wszyscy są za lwem? Tak. Kto jest za lwem? Ręka do góry. Bo to po prostu na głowę mogę nałożyć, zrobić otwór na głowę. Tak, jeszcze ręka ciszy. Ja miałam taki pomysł, że zrobić takie jakby rożki z materiału. Dokładnie tak samo myślałam. pomysł. No to jest rób grzyby. Dobra. Nie, stary. Nie no, ale miałaś na sobie zrobić grzyby. Dobra, słuchajcie, mamy już wszystko wybrane. Ja z grubsza mniej więcej jakby mam wasze pomysły zebrane. Też wiem, jakie chcecie, jakie macie uwagi i jakie na przykład sposoby na wypychanie tych kostiumów i tak dalej. I widzimy się niedługo, żeby po prostu dać te kostiumy ludziom i żeby je poprzymierzali, tak? Cześć. Dla mnie? Cześć. Cześć. To dla mnie. Bardzo dziękuję. Wybraliśmy ją dlatego, że lew musi jakby opiekować się całym stadem. Dziękuję. Mam założyć na głowę? Poznaję od razu.
to foka? Nie! Wilk? Dobrze. Jak mam go założyć? Tak? Daj w tą dziurę. Tak? Tak mocno. Piękna, bardzo wam serdecznie dziękuję. Chyba dobrze odczytaliście to, czym ja się zajmuję, bo mam takie poczucie, że muszę opiekować się wieloma ludźmi i im po prostu pomagać. Tak czułam, że on wygra. No cudownie. Wrócić. A, okej, dobra. Uwaga, oto pan inny. Tu się wkłada głowę, tak? Jak? Dobrze mi w tym? Tak. Piękną mam grzywę? Ale no fajne, tak czuję, że jest prawdziwym słoniem. Rozumiem, że wy widzicie, jak świetnie wygląda. Bo ja się nie widzę, tylko mogę się przejrzeć w waszym śmiechu. Dobrze. Ja mam cię. Musimy iść tam, bo jak przyjdą dzieci, to musimy panu pokazać. Dobra. A jak wyglądam? Dobrze? Bardzo fajnie. Na imię Czesio. Jak dorosnę, to chciałbym być astronautą. Mam na imię Tosia i w przyszłości bym chciała zostać weterynarką. Mam na imię Tacio. W przyszłości chciałbym zostać piłkarzem. Mam na imię Ida i w przyszłości chciałabym albo otworzyć własną restaurację, albo zostać aktorką. Mam na imię Zosia i w przyszłości chciałabym zostać aktorką. Mam na imię Maja i chciałabym zostać w przyszłości weterynarzem. Mam na imię Rami i chciałbym być żołnierzem. Mam na imię Esterka i chciałabym być gimnastyczką. Mam na imię Jagoda i chciałabym zostać tatuażystką.